No guarda, tam Gabriela guardo. Allora. Ma sa che non lo daš a panu? Mi sad ti sa preleti. Kredit sa zdraje. Straszny dziś upał. Koniec września, ale od przyszłego tygodnia zapowiadają już obniżenie temperatur. Także plan na dziś to narąbanie jak największej ilości drewna oraz chciałbym zebrać jeszcze jabłka. Chociaż jabłka to i tak przeżyją. Można je zbierać później. Niemniej jednak teraz są naprawdę słodkie, już są tak w pełni dojrzałe. Jest jeszcze multum winogron do zebrania. Nie wiem, kiedy to zrobię. Ale trzeba się skoncentrować po prostu na rzeczach doczesnych. Więc jak to mówią lokalni, najważniejsze na zimę jest drewno, a w ogóle najważniejsza jest woda. Bez prądu da się przeżyć. Także bierzemy się za robotę. Jeszcze trochę czasu i światła dziennego zostało. Piękny mam widok z dachu, ale jak widzicie dach, może tak dobrze nie widać, ale nie jest w najlepszym stanie. No ale czego się spodziewać, jeżeli kupujecie dom tam za jakieś marne grosze, tak? Dach na pewno będzie do wymiany. Mój nie był aż w tak bardzo złym stanie, to znaczy, jeśli używamy terminologii albo sposobu myślenia lokalnych, tak, ludzi, jak nie kapie, to po prostu nie dotykaj, tak? No i w moim przypadku kapało. Znaczy, ale kapało tylko w jednym miejscu, to było dosyć łatwo naprawić, ponieważ trzeba było tylko przesunąć dachówki i generalnie tam położyć jakąś izolację i to wszystko. Natomiast no tak czy siak prędzej czy później ten dach wymaga generalnego remontu, co będzie słono kosztować, ponieważ ja mam bardzo duży dach. No i na pewno z tego, co mi wyliczył koleś, taki dach, remont takiego dachu razem z materiałami no może sięgnąć nawet do 50 000 złotych. Wy, kupując dom w Bułgarii, no sprawdźcie naprawdę, w jakim stanie jest wasz dach, bo to jest podstawa, tak? Zawsze się mówi, że no, najpierw w domu trzeba naprawić dach, a jak już dach jest wszystko w porządku, to potem można robić wszystko w środku. I to jest prawda. Natomiast tak jak mówię, no mój dach nie był aż w takim złym stanie, także mogłem sobie pozwolić na to, żeby pracować w środku i coś robić. Były dużo ważniejsze rzeczy w moim przypadku, które należało naprawić, które wymagały szybkiego działania, no w stosunku do dachu, tak? Dach był, tak jak mówię, w miarę w porządku. Ale większość domów za taką cenę no najprawdopodobniej będzie miała jakieś ubytki w dachu, więc sprawdźcie to. Jak przyjedziecie, to po prostu trzeba sprawdzić, w jakim stanie są dachówki, czy nie są połamane, czy nie ma jakichś większych dziur, czy drewno nie zgniło pod kopułą, tak? Czy więźba jest w miarę, przynajmniej te główne elementy, tak? Bo te deski takie, które tam
powiedzmy robili obitkę w niektórych domach, w niektórych nie, no to te deski można łatwo wymienić, tak, to nie jest największy problem, ale tak główna konstrukcja, czy po prostu nie jest naruszona, czy gdzieś tam nie zgniła. I w zasadzie to wszystko. Jeżeli dach jest w miarę solidny, w miarę zdrowy, przynajmniej ta konstrukcja, no to już reszta, że tak powiem, renowacja tego dachu tak naprawdę prawdopodobnie będzie nas dużo mniej też kosztowała. Dużo mniej ze względu na robotę i ze względu na materiały. Na pewno po niektórzy zwrócili uwagę, że niektóre dachówki zostały zalepione pianą. No, wiem, że to słaby pomysł. Wiem, że to obrzydliwie wygląda i jest to po prostu tylko tymczasowe rozwiązanie. Natomiast, no co chciałem powiedzieć, straszne huragany czasami tutaj są i nauczone tym, co widziałem we wsi, no te takie deski, chyba to się nazywa na kalenicy, nie wiem, czy coś takiego, jak to się nazywa, może nie kalenica, nie wiem. Pozalepiałem wszystkie pianą i wiecie co, no plus jest taki, że jak w zeszłym roku przeszedł huragan, taki konkretny, pozrywało dachy wszystkim, wszędzie, a u mnie nic. U mnie nawet jedna dachówka się nie przesunęła. Podczas gdy we wsi na dole po prostu dachy latały. No, także spełniło to swoją rolę brzydota, ale funkcjonalna. I póki co, dopóki jakoś ten nowy dach, że tak powiem, nie usiądzie na tym domu, no to jest to moje, że tak powiem, rozwiązanie, które naprawdę zdaje egzamin.
Ze względu na to, że Bułgaria się wyludnia, także w wielu rejonach tego kraju możecie oczekiwać to, że jakość ziemi będzie bardzo dobra, ponieważ miała czas, żeby się odbudować. Na przykład w mojej lokalizacji ostatnie życie, które tutaj w ogóle tętniło, było, nie wiem, 30-40 lat temu może. Więc ta ziemia miała naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu, żeby się odbudować. I jako dowód pokazuję Wam takiego ziemniaka wyhodowanego na tej ziemi bez żadnych nawozów. To był po prostu ziemniak, malutki ziemniak wsadzony w ziemię, zakopany i pozostawiony. To było moje poletko eksperymentalne, które za mną widać. Po prostu wykopałem taki prostokąt i po prostu posadziłem ziemniaki. Z tego prostokątu zebrałem taką skrzynkę plus jeszcze powiedzmy połowę, tak mniej więcej. Ale jakość tego ziemniaka, jego wartości odżywcze są nieporównywalnie lepsze od ziemniaka, którego dostaniecie w popularnych sieciach marketów. Także jeżeli będziecie się przeprowadzać w jakieś takie tereny, w których jest mało ludzi, jest małe zaludnienie, no to możecie być raczej pewni, że jakość tej ziemi będzie naprawdę bardzo fajna i będziecie mogli co roku przynajmniej coś takiego sobie w bardzo prosty sposób wyhodować. Wszystko się bardzo dziko rozrosło. Są tu jabłka, śliwki, gruszki, orzechy. Mógłbym tak wymieniać i wymieniać. Strasznie dużo owoców. Oczywiście w zależności od położenia, ale przynajmniej w takiej lokalizacji, w której ja się znajduję, wysoko, z umiarkowanym klimatem, jest full jabłek, full gruszek, śliwek, pigwy, orzechów, czereśni, multum. Multum jest wszystkiego, nie ma szans, żeby dało się to w ogóle wszystko razem zebrać. Aronia nawet. Bardzo dużo. Mógłbym tak wymieniać. Także jest to duży plus, ponieważ przeprowadzając się w taki albo tam inny rejon, będziecie mieli, że tak powiem, nieograniczone źródło owoców. Przynajmniej to. Zawsze coś. Kompoty, dżemy, wszystko. Oczywiście musicie wziąć to pod uwagę, że w niektórych rejonach zdarza się tak, że te piękne, wspaniałe, słodkie jabłka rosną raz na 2 lata. Przynajmniej tak jest u mnie. W zeszłym roku nie było nic, w tym roku jest wysyp. Jest po prostu mega, mega dużo owoców. Nie jestem w stanie wszystkiego tego zebrać, to jest oczywiste. Także zbieram tyle, ile mogę, przetwarzam tyle, ile mogę, reszta zostaje dla zwierząt albo po prostu urodzą się nowe drzewka.
jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany przyjazdem w te okolice i na przykład przystąpieniem do programu projektu NC Future Now, który prowadzi mój kolega w tej starej szkole tam na wzgórzu, nie wiem czy ją widać, to link do jego projektu zostawiam pod tym wideo. Możecie się z nim kontaktować bezpośrednio. Jest tam wiele opcji. Można przyjechać i dołączyć do któregoś z oferowanych programów. Także na pewno nie pożałujecie, bo okolica jest piękna. Baza noclegowa razem z wyposażeniem jest mega. Wszystko jest, że tak powiem, zrobione własnymi rękoma za pomocą wolontariuszy i nie tylko. Także jest bardzo artystycznie, bardzo unikalnie i atmosfera jest naprawdę przewspaniała. Także polecam, sprawdźcie link NC Future Now, na pewno nie pożałujecie. Czy nie boję się faktu, że nigdy nie ukończę tego domu? Nie. Jak to kiedyś ktoś powiedział, nieważny jest cel, liczy się podróż. I ja wychodzę z takiego samego założenia. Dla mnie cały proces renowacji tego domu, drugiego, jest po prostu na tyle satysfakcjonujący, że cel w zasadzie schodzi na drugi plan.